10 ratowniczych pytań jest w słonecznej południowej Karolinie, w mieście Myrtle Beach w Stanach Zjednoczonych, a z nami jest pomysłodawca serii, ratownik wodny, członek USLA, społecznik oraz wiceprezes Baltic Rescue Team Robert Starr. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, widzów. Czy możemy zaczynać? Tak jest. Pierwsze pytanie. Pierwszy raz, kiedy zrozumiałem, że ratownictwo to moja droga. Odpowiem to w taki sposób, że to nie był jeden dzień. To nie może być w zasadzie, albo i może. W moim przypadku był to cały pierwszy sezon w 2013 roku, kiedy miałem przyjemność być pierwszy raz jako świeżak nad kąpieliskiem morskim w Rewalu. I tak naprawdę wszyscy ratownicy, szef plaży, cała organizacja, cała atmosfera, to wszystko sprawiło, że ja już wiedziałem po tym sezonie, wiedziałem, że ta przygoda będzie wydłużona, że aż tak wydłużona to niestety nie przewidywałem w tamtym czasie, że to będzie trwało 11 lat, ale wiedziałem, że to nie będzie ostatni sezon. Wszystko przez to, jak byłem traktowany, jaką szkołę dostałem, jakie umiejętności mi przekazano na pierwszym roku, to wszystko spowodowało, że podjąłem tę decyzję, bo jest bardzo ważnym, żeby mieć naprawdę bardzo dobrego szefa wieży, bardzo dobrego szefa plaży na pierwszym roku. Jest to kluczowa sytuacja dla młodych ludzi, aby oni pozostali w ratownictwie morskim, aby kontynuowali dalej tą przygodę, rozwijali się, bo zawsze najlepszy przykład musi iść z góry, po to, żebyśmy mogli dalej kontynuować swoją przygodę w ratownictwie. I apeluję z tego miejsca, że do wszystkich młodych ratowników, żeby szukali wzorców, szukali jak najlepszych przykładów, jak najlepszych mentorów na plaży, żeby tak jak gąbka chłonęli umiejętności, wiedzę, po to, abyśmy wspólnie mogli budować przyszłość dla ratownictwa wodnego w Polsce. Pytanie drugie. Osoba, która ukształtowała Cię jako ratownika wodnego. Myślę, że wszyscy przez 11 lat, wszyscy ratownicy wodni, czy to byli lepsi czy gorsi, bo tak można ich kolokwialnie mówiąc kategoryzować, kształtowali mnie na tą osobę, która teraz siedzi tutaj przed kamerą, odpowiadając na nasze wspólnie stworzone pytania dla Baltic Rescue. Ale myślę, że te 4 osoby, które ja wymienię w tym momencie, to były na pewnych etapach moi mentorzy, ludzie, którzy wskazywali mi drogę, ludzie, którzy tak naprawdę przyczynili się do tego, że gdzieś tam ja z siebie jestem dumny z tego wszystkiego, co potrafiłem razem w każdej z ekip dokonać. I pierwszymi takimi 2 osobami są, tak jak już wcześniej wspomniałem, mój szef wieży Michał Szczygielski oraz szef plaży Lukas Poźniak. To były osoby, które ukierunkowały mnie, jak ratownictwo powinno wyglądać, jak powinna wyglądać współpraca, słowo braterstwo, jak powinno wybrzmiewać w naszych głowach, kiedy wszyscy razem cierpimy na zaprawach, kiedy wszyscy razem cieszymy się, bo jest trochę lżejsza pogoda, kiedy wszyscy razem jesteśmy sfokusowani na to, żeby cała plaża hulała tak jak należy. Następnie w drodze dalszej przygody z ratownictwem Kacper Palacz, z którym miałem przyjemność być już na innym kąpielisku, a potem dzielić pierwszy rok w Stanach Zjednoczonych, który był poniekąd bardzo trudny, no bo zmiana w ogóle środowiska i jego doświadczenie, mimo tego, że jest ode mnie młodszym ratownikiem, jego doświadczenie, które nabył wcześniej i ten taki luz ratowniczy połączony z perfekcyjnym przygotowaniem w momencie, kiedy trzeba zareagować, to dodawało mi kolejnych umiejętności, kolejnego poglądu na ratownictwo, że można czasami z luzem, ale cały czas trzeba być na czujce i cały czas trzeba obserwować, co się dzieje dookoła i to na pewno Kacper pokazał mi, jak robić to w 100%. I 4. osobą, taką główną, którą chcę wymienić, jest osoba zza mikrofonu,
mój serdeczny przyjaciel Mieszko, który wzbudził we mnie chęć do ratownictwa jeszcze raz, bo nie ukrywam, że tutaj w Stanach Zjednoczonych te priorytety do pewnego momentu zmieniały się, odchodziło trochę to ratownictwo, może nie odchodziło, ale uchodziło ze mnie niczym z takiego balona, a Ty jako człowiek napompowałeś go ponownie, dałeś mi kolejne powody do dumy, żebym po prostu mógł nosić koszulkę ratownika z wielką dumą i być z siebie dumnym każdego dnia, czy to kończyliśmy o 5, czy kończyliśmy o 6 wieczorem. Te 4 osoby to były osoby, które miały na mnie największy wpływ w całej przygodzie, a oczywiście wszyscy, z którymi miałem styczność, mają też zawsze wpływ na nas i na mnie też mieli. Co motywuje Cię do pracy na rzecz ratownictwa wodnego? Powiem tak, są 3 rzeczy, które mnie motywują i to każdy z nas prawdopodobnie ma te same rzeczy, tylko niektórzy mają w innej hierarchii. Moja hierarchia jest następująca. Są to ludzie, jeżeli jest super ekipa, jeżeli są ludzie, którzy czują ten sam vibe na plaży i jesteśmy w stanie pracować po 12 godzin i dalej się uśmiechać, to są właściwi ludzie, za którymi trzeba iść. I wtedy ta rzecz następna, czyli miejsce, ma trochę mniejsze znaczenie, ale w hierarchii też jest bardzo ważna, bo miejsce, tak jak tutaj jesteśmy na centrali, gdzie przeżyliśmy kopę akcji, kopę rzeczy, kopę śmiechu, kopę płaczu i kopę nerwów, to też ma ogromny wpływ na to, na wybór kąpieliska, na wybór miejsca pracy, bo czas jest cenny. Pieniądze odzyskamy, pieniądze zarobimy, a czasu nigdy nie odzyskamy, więc to jest bardzo ważne. I trzecią rzeczą jest oczywiście wynagrodzenie. Im lepsze, tym bardziej możemy się rozwijać, bardziej możemy inwestować w siebie, inwestować w jakieś inne dobra, podróżować. Każdy ma swoje inne cele, ale te 3 rzeczy w takiej kolejności, czyli ludzie, miejsce i środki finansowe, to są moje motywacje, a ponad tym wszystkim są oczywiście ludzie, których ratujemy. Czyli ta adrenalina, ten moment, kiedy wyciągasz kogoś z wody, kiedy pomagasz komuś na piachu, kiedy wiesz, że zrobiłeś wszystko i ta osoba, powiedzmy, jest przekazywana do karetki i liczysz na to, że to wszystko, co wykonaliśmy jako grupa i ty jako indywiduum, doprowadza cię do tego momentu, że jesteś z siebie dumny. Ten moment adrenaliny przeradza się w radość. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo nigdy nie będzie tak, że wyciągniemy wszystkich z wody, bo tego się nie da zrobić. Nie da się być wszędzie, nie jesteśmy robotami, ale warto żyć dla tej jednej chwili. Czasami niektórzy ratownicy wodni czekają na tą chwilę 5-6 lat, ale warto szkolić się, warto podtrzymywać umiejętności dla tego jednego momentu, bo ten jeden moment może zaważyć właśnie na tym jednym życiu. I dla tych ludzi warto było 11 lat wybierać się w podróż krótszą, dalszą, za ocean, za drugi ocean, czy na inne morze. Było warto dla tych pojedynczych jednostek to zrobić. Było warto się szkolić i to była największa i dalej jest motywacja, która mnie prowadzi przez całe te lata. Zdanie, slogan bądź powiedzenie, które zmieniło lub towarzyszy Ci w Twojej karierze ratowniczej. Wiele usłyszałem dobrych zdań, wiele dobrych tekstów, ale jeden naprawdę zakorzenił się w mojej głowie i nie tylko jest w ratownictwie, ale także w innych aspektach życia. Staram się gdzieś sobie to przypominać, ale przede wszystkim w ratownictwie i są to słowa admirała US Navy, już nie będę, pan McRaven bodajże, który powiedział, że jeżeli człowiek nie potrafi wykonywać małych rzeczy dobrze, to nigdy w życiu nie będzie wykonywał dużych rzeczy dobrze, bo jak ma być na nie gotowy, skoro nie potrafi poświęcić się małym rzeczom. Tutaj mogę przytoczyć jeden przykład, bo myślałem, jak uargumentować te słowa i dlaczego one są dla mnie ważne. Jeden bardzo prosty przykład z życia codziennego na plaży. Każdy z nas rozstawia stanowisko, czy to jest wieża, czy to są kłady, czy to jest ATV, czy to jest nawet track.
Każdy z nas musi znaleźć sobie miejsce na taką rzecz, jaka jest bojka, bo jest to najważniejsza rzecz. Jest to najszybszy sposób ratowania ludzkiego życia, najbardziej pomocna broń przed tym, żebyśmy my byli bezpieczni i ci ludzie, których ratujemy, też byli bezpieczni. I jeżeli ktoś nie szanuje tej rzeczy, jeżeli ktoś rzuca tą rzecz w zawierze, albo układa ją w niewłaściwą pozycję, albo nie klaruje jej dobrze, to jak ma być gotowy na ratowanie ludzkiego życia, skoro nie potrafi przypilnować jednej małej rzeczy, gdzie klar bojki z zamkniętymi oczami po 11 latach zajmuje, no nie wiem, raptem 15-20 sekund. Więc to jest taka rzecz, która mi zawsze będzie przyświecać. Dopilnuj małych rzeczy, a będziesz gotowy na największe rzeczy wtedy, kiedy los, wtedy, kiedy życie postawi cię przy największej próbie, to te małe rzeczy będą funkcjonować, te małe trybiki zadziałają i wtedy będziemy mogli odnieść sukces, uratować komuś życie. Moment, z którego jesteś najbardziej dumny w swojej karierze ratowniczej. Myślę, że są dwa takie momenty i te momenty łączą się tutaj ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy moment to moment odebrania nagrody George'a Lucka za całokształt pracy na rzecz ratownictwa wodnego tutaj w Myrtle Beach. Po 4 latach swoją pierwszą i jedyną w zasadzie otrzymałem nagrodę. I to był taki moment, kiedy popatrzyłem na ten kawałek drewna z kawałkiem metalu z moim imieniem i nazwiskiem i pomyślałem sobie, dla kogoś to nie znaczy nic. To jest tylko kawałek drewna, a dla mnie to jest 4 lata ciężkiej pracy. Ja patrzę na to i widzę przez to ciężkie dni, lekkie dni, wszystkie wszelkiego rodzaju emocje, które towarzyszą codziennemu życiu, codziennej prozie życia na plaży. I byłem naprawdę z siebie bardzo dumny. Nie ukrywam, że uroniłem wiele łez, bo pękło we mnie wszystkie te dni, na które ciężko pracowałem, żeby samemu sobie przede wszystkim udowodnić, że ja naprawdę idę w dobrym kierunku i ma to sens. I to był ten moment, kiedy ja byłem z siebie dumny, a drugi moment, kiedy byłem dumny z nas wszystkich jako organizacji i też z siebie poniekąd, ale przede wszystkim z ludzi, których ściągnęliśmy w tym roku, w 2023. To był moment, kiedy była moja ostatnia godzina tutaj na tej plaży i pozwoliłem sobie przejechać przez wszystkie stanowiska i pożegnałem się z naszym pierwszoroczniakiem, który de facto nie jest i nigdy nie będzie pierwszoroczniakiem, bo odbył już naprawdę dobrą szkołę w Polsce czy w Bułgarii i widziałem przez jego okulary łzy szczęścia, że mogliśmy dzielić ten ostatni sezon razem tutaj w Stanach Zjednoczonych. Dla niego to jest początek przygody, dla mnie już jest koniec, ale byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem mu zbić piątkę, że mogłem go uściskać i powiedzieć mu, jak bardzo jestem dumny, jaką drogę prowadzi i jak bardzo jestem ciekaw, co dalej będzie i jak daleko zajdzie, bo nie ukrywam, że jeżeli będzie dalej tak konsekwentnie piął się w tej historii ratowniczej, to on przeskoczy mnie i Ciebie i wielu innych razy 2, tylko musi jeszcze włożyć kawał ciężkiej pracy i dedykacji w to wszystko, ale jeżeli to zrobi, bo jest na bardzo dobrej drodze, to będziemy mieli naprawdę kolejny powód do dumy na kolejne lata i kolejnego człowieka, który będzie przekazywał pasję, będzie przekazywał wiedzę i zarażał tym ratownictwem kolejne młode osoby z całej Polski. Najśmieszniejsza historia w Twojej karierze ratowniczej to? Powiem tak, no najśmieszniejszy sezon, bo ja trochę złamię to pytanie, najśmieszniejszy sezon był sezonem 2019, tutaj właśnie na tej plaży, gdzie mieliśmy naprawdę to indywiduum, które zgrało się w jedną ekipę. Większość Polaków, było też parę innych nacji, ale jaką ekipę stworzyliśmy, można by powiedzieć, do tańca i do różańca. Bawiliśmy się fajnie, ratowaliśmy super, ciężko pracowaliśmy, wyszło wszystko na zero u nas na plaży i śmiechu było co niemiara, a najśmieszniejszym momentem było, kiedy mieliśmy ERT. ERT to są tak zwane dodatkowe 2 godziny, wtedy od godziny 5 do godziny 7, gdzie wszyscy ratownicy schodzą z plaży i zostaje patrol, który jeszcze dogląda
ostatnich kąpiących się tutaj ludzi w wodzie. No i my jako trzyosobowa ekipa wtedy 4 lipca mogliśmy sobie pozwolić, bo w kontrakcie są 2 osoby, że każdy z nas mógł sobie wziąć 15 minut przerwy i odpocząć. No i padło wtedy na Ciebie, na naszego kolegę tutaj Mieszka. Kolega Mieszko przymknął oko i w tym momencie postanowiliśmy sprawdzić jego reakcję na tych dodatkowych godzinach i kiedy zaczęliśmy krzyczeć z kolegą Damianem, że jest akcja, zebraliśmy się z bojkami, to moment zerwania się, moment nieświadomości, ale polecenia w przód był tak śmieszny, że my po prostu pękaliśmy ze śmiechu, ale z drugiej strony, jak się nad tym głębiej zastanowić, to byłeś jedną z jedynych osób, którą ja widziałem, która potrafi się tak szybko zerwać na nieświadomce, tak szybko od razu postawić się do pionu, do sytuacji, że trzeba biec, że ja byłem pełen podziwu i ten śmieszny żart, który mógł być zrobiony właśnie w taki sposób, bo takie były okoliczności, był też bardzo dobrą lekcją na szybką reakcję i na to, że można się uczyć od kogoś, nawet w półśnie, reagować na akcję ratowniczą. Przechodzimy do następnego pytania. Teraz zapytamy o akcję ratunkową, która była nie do wyciągnięcia, a uratowałem bądź uratowaliśmy komuś życie. Tutaj skłaniam się do wielu odpowiedzi i prawdopodobnie zmienimy to w formule tego pytania, bo nie ma akcji nie do wyciągnięcia i zgadzam się, że zawsze, kiedy podejmujemy akcję, to staramy się zrobić tak, żeby była do wyciągnięcia. Inaczej byśmy nie ryzykowali swojego własnego życia, ale była taka sytuacja właśnie na pierwszym roku, na moim pierwszym sezonie, gdzie to już było praktycznie końcówka lipca, połowa sierpnia, już od czerwca powiedzmy przepracowane, powiedzmy ten miesiąc, czyli człowiek już się czuje nie wiadomo kim. No ale życie zweryfikowało pierwsza sytuacja ratownicza, gdzie w Rewalu wieża numer 5, wieża numer 4 jest oddzielona portem, czyli miejscem niestrzeżonym, nieprzeznaczonym do kąpieli, bo są tam urządzenia hydrotechniczne i tak jak dobrze wiemy w realiach polskich wszyscy to mają gdzieś i też tam zażywają kąpieli, a my jako ratownicy wodni mamy zakontraktowane swoje obszary, za które odpowiadamy prawnie, za które odpowiadamy własnym imieniem i nazwiskiem, ale z punktu moralnego nie zostawimy nikogo, kto będzie tonął, nawet jeżeli to jest miejsce niestrzeżone. No i tak też się stało, wysyłaliśmy patrole z lewej, z prawej, czyli z 4, z 5, które się mijały. To były czasy, gdzie nie było radia dla patroli, były radia tylko i wyłącznie na wieży i mieliśmy nadzieję, że się po prostu nie zepsują, żebyśmy nie musieli się komunikować flagami czy rękami. Ale tak też to było na patrolach na porcie, gdzie wyruszyłem na patrol sam. No i w momencie, kiedy jest 3 falochron, już naprawdę widoczność z wieży, trzeba bardzo mocno obserwować ratownika, nawet jeżeli jest w pełnym umundurowaniu, ponieważ jest pełno parasoli, pełno parawanów, ten kolor się zlewa. No i w pewnym momencie doszedłem do falochronu chyba 3 i no nie wiem ile to było, 30 metrów, może 30 metrów było dziecko w kółku i prawdopodobnie ojciec, mama i 2 jeszcze osoby, prawdopodobnie jakieś znajome albo z rodziny, ja nie miałem wglądu w personalia. No i w momencie, kiedy ja do nich zagwizdałem, oczywiście kontrolnie, pokazałem w prawą stronę, czyli bliżej środka kąpieliska, pokazali okejkę, czyli dla mnie to jest informacja, że ktoś ma grunt, ktoś panuje nad sytuacją, wszyscy się dobrze bawią. No i w momencie ruszyłem po prostu do przodu, zrobiłem swoje 10 czy tam 11, 12 już kroków, odwróciłem się kontrolnie do wieży i ku mojemu zaskoczeniu 3 osoby już praktycznie wędrowały w stronę palików na falochron, a ojciec z dzieckiem wyciągany po prostu delikatnie już widać po falach, po fali. No oczywiście stres, głęboki oddech, koszulka zeszła, gwizdek, okulary, oczywiście seria gwizdków przedtem. Nie było radia, pomachałem bojką, bo taka była procedura wtedy. Wbiegłem do wody i pierwsza decyzja, mówię osoby dorosłe na paliku dadzą radę, trochę będą pocięte, ale nie mogę pozwolić na to, żeby to dziecko z ojcem po prostu zostało wypchnięte jak najdalej, więc popłynąłem z prądem, oczywiście bardzo szybko to się wszystko dzieje, złapałem ich i przekazałem informację panu, że będzie musiał mi pomagać, że zrobimy to po prostu tak, że musi złapać bojkę i on będzie pomagał mi nogami do kraula, a ja będę pracował na grzbiecie
Po walce oczywiście w bok, w prawą stronę, dalej nas ściągało, dalej staliśmy praktycznie w miejscu i w momencie już doszliśmy do momentu, że ja byłem zmęczony, on też był zmęczony, spanikowany, dziecko też już miało strach w oczach. Nie wiem, skąd to się wzięło, nie mam zielonego pojęcia, skąd to się wzięło, bo na pewno nie przemyślałem tej sytuacji, ale złapałem się tego kółka i zacząłem machać po prostu bojką na pomoc, bo już nie widziałem innego rozwiązania. No, nie czułem się na siłach, żeby po prostu dalej pociągnąć tą akcję ratunkową i w tym dosłownie, nie wiem, 30 sekund, minuta, nie wiem ile to mogło trwać, ale jaką ulgę miałem, kiedy zobaczyłem mojego szefa wieży i szefa plaży wbiegających po prostu jak torpedy znikąd. Znikąd się pojawili, wbiegli, patrzę i ja też wtedy dostałem praktycznie taką dawkę jeszcze motywacji, że wiedziałem, że nie jestem sam i mówię, dobra, jedziemy jeszcze raz, będziemy próbować wypłynąć z tego prądu. Gdzieś się szarpnęliśmy, ale dalej nie było gruntu, dalej musiałem pracować i w momencie, kiedy właśnie Miami i Dymek już po prostu wyciągali tą dwójkę pierwszą, wtedy Dymek popłynął mi pomóc, wyciągnęliśmy to kółko razem na grunt, gdzie mieli grunt, ja odprowadziłem, potem już tylko zobaczyłem, że Miami ściąga kolejną osobę już na bojce z tak zwaną techniką ochronną, gdzie przechodzi i pomagaliśmy mu po prostu ściągnąć już tą ostatnią osobę. Wiadomo, pełno opatrywania, pełno ran. Ja osobiście byłem załamany tą sytuacją, bo ja w mojej głowie ja wyobrażałem sobie, że pierwsza taka sytuacja to ja powinienem wszystko zrobić sam, tak? Ja powinienem ich wyciągnąć z prądem, wpuścić ich na wodę, gdzie będą mieli grunt, spokojnie ich przeprowadzić, potem przepłynąć po jedną osobę, po kolejną i zrobić to samemu. I byłem załamany, zastanawiałem się, czy to jest w ogóle ta droga, czy ja zrobiłem wszystko, co mogłem, czy po prostu się nadaje do tego zawodu i kluczową rolą wtedy była właśnie rola menadżera, rola szefa plaży, który wziął mnie na rozmowę, pamiętam wtedy na Wydmy, wróciliśmy na wieżę numer 5 i powiedział mi prosto, powiedział: Robert, ty się nie załamuj, bo tak naprawdę jednym tym ruchem uratowałeś im życie, uratowałeś sobie życie i razem, to było bardzo ważne, powiedział wtedy, razem uratowaliśmy ich wszystkich i wszystko skończyło się dobrze. Nie powiedział ty, nie powiedział ja płynąłem, ja ich wyciągnąłem, powiedział słowo razem, które wtedy mi zostało w głowie i ja już wtedy wiedziałem, bez jakichś górnolotnych słów, że ratownictwo zawsze będzie sprawą zespołową i nie można doprowadzić do sytuacji, żeby ktoś w pojedynkę walczył o ludzkie życie. Nie można. To jest nadrzędna sprawa, żeby było zawsze wsparcie na radiu, wzrokowo, czutka, wyprzedzanie 2 kroki, nawet swojego kolegę z wieży, kolegę superwajzora, kogokolwiek. Musi być wyprzedzanie faktów po to, żeby ratownictwo było skuteczne. I tego się nauczyłem i to była ta sytuacja. Teraz następne pytanie, które brzmi dość podobnie, ale zapytamy o akcję, która nie była groźna, a mogła potoczyć się tragicznie. To znaczy, to nie była żadna akcja, to było w sezonie drugim, gdzie staliśmy na, powiedzmy, jednej z najbardziej zatłoczonych wież, gdzie byliśmy najbardziej obstawieni sprzętem. Byłem kolega Kacper już wspomniany i kolega Marcin z Wielkopolski. No i tak naprawdę sytuacja wydawała się banalna, no bo sytuacja pod kontrolą, wszyscy pływają do żółtej bojki, patrzymy, my cały czas gdzieś patrzymy tam hen daleko i szukamy sobie tak naprawdę problemów gdzieś dalej, a okazuje się, że 1-2 metry przed nami upada dzieciaczek, nie wiem, rok, 2 lata. Mama oczywiście gdzieś blisko też była i zareagowała, ale ta sytuacja, gdzie ono upadło, ja zdałem sobie sprawę, że to dziecko tak naprawdę nie ma siły wygrzebać się z piachu, może nałykać się wody, może nawet połknąć trochę piachu, może po prostu się dusić piaskiem i to będzie przed naszymi stopami. Tak naprawdę najciemniej jest zawsze pod latarnią i najgorsze rzeczy mogą zdarzyć się zaraz tam, gdzie się tego nie spodziewamy. I to była kolejna dobra nauka z ratowniczego punktu widzenia, żeby czasami po prostu spojrzeć pod własne stopy, bo może się okazać, że tam istnieje problem. Nie tam daleko, nie za żółtymi bojkami, tylko tu zaraz przy Tobie. I to też może dotyczyć się wielu innych spraw. Czasami szukamy
czasami szukamy czegoś tam hen daleko, to tak naprawdę jest bardzo blisko do rozwiązania. Teraz przedostatnie pytanie, ale bardzo ważne. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w polskim ratownictwie wodnym, to co by to było? Nie będę tutaj oryginalny i ujmę to tak w takich słowach, że zmieniłbym ustawodawstwo, zmieniłbym ustawę, ale dlaczego? Wszystko, o czym mówili moi przedmówcy, których oczywiście bardzo szanuję, ma to sens, tylko to wszystko wiąże się z jedną rzeczą, z instrumentem prawnym, na którym my funkcjonujemy jako ratownictwo wodne. Wszystkie modele ratownictwa wodnego, odejście od wieży, propozycja patroli, propozycja zmiany flag, propozycja, nie wiem, szkoleń, to wszystko wiąże się z ustawodawcą. Wszystko wiąże się z rozporządzeniami i z ustawą. Jeżeli my nie siądziemy wszyscy razem, mówię to z pełną odpowiedzialnością, my jako ludzie, którzy pracują 10, 5, 20 lat, wszyscy razem i nie dojdziemy do konsensusu, jak unowocześnić to ratownictwo, jak pobrać tą wiedzę, to doświadczenie, które mamy z międzynarodowych kąpielisk, z polskich kąpielisk, na własnych błędach, których musimy się uczyć, jeżeli nie dojdzie do takich rozmów, nie dojdzie do rewolucji w postaci zmiany tych przepisów albo wprowadzenia jakichś innowacji, nie będziemy nigdy szli do przodu, bo będziemy dalej zablokowani tymi rzeczami, które są w rozporządzeniu i w ustawie. Czyli ja mogę mówić tysiące innych pomysłów, ale nic się nie zmieni, dopóki nie przelejemy tego na papier. Także zmieniłbym ustawę na poczet rozmów, na poczet dialogu ze wszystkimi, bez wyjątku. Nieważne z jakiej opcji, z jakiego stowarzyszenia, firmy, fundacji. Myślę, że każdy z nas może coś wnieść do tej zmiany i pamiętajmy, że dobry przykład. Narzekamy, że nie mamy teraz ratowników wodnych na kąpieliskach. Ale to nie jest efekt, że my teraz nie mamy ratowników, albo rok temu, albo 2 lata temu. To jest efekt zmiany ustawy. I ja jestem po prostu efektem też zmiany, bo ja zrobiłem ratownika wodnego już po zmianie ustawy, czyli jestem produktem tej zmiany, aczkolwiek nie zgadzam się z wieloma kwestiami. Nie zgadzam się z kwestiami tego, że dzieciaki 16-17 lat, które niejednokrotnie bardzo dobrze pływają, niejednokrotnie mają zapał do ratownictwa, ale nie ukrywajmy, mają też hierarchię swojej wartości, swojej motywacji do podjęcia pracy, czyli zapłata, czyli ekipa, czyli miejsce. Trzeba im stworzyć te warunki, dać możliwość. Ustawa to zabrania. Nie ma możliwości zatrudnienia osób niepełnoletnich i ja nie mówię tutaj w formie pełnej odpowiedzialności, czyli jeżeli ustawodawca miałby możliwość jakkolwiek przekazania jakichkolwiek środków finansowych za staż, za możliwość odbycia tych paru godzin, za bycie na stanowisku, żeby po prostu zmotywować tych młodych ludzi do zostania i żeby oni zarazili się od starszych tym ratownictwem, to wtedy tak, wtedy możemy dyskutować nad tym, co się zmieni za 20 lat, bo my dopiero będziemy to wprowadzać, a efekt będzie widzialny za 20-30 lat. To jest tak samo jak z polską piłką nożną. To, że my teraz w tym momencie szkolimy super młodzież i nasza młodzież jest jedna powiedzmy z najlepszych, dajmy na to w Europie, to my ten efekt będziemy widzieć za 20-30 lat. My tego efektu nie widzimy, bo pan Lewandowski czy inna figura, która występuje teraz w kadrze Polski, to jest efekt 30 lat wstecz szkolenia. I tak musimy do tego podchodzić i myślę, że kiedyś nadejdzie ten moment. Mam nadzieję, że będzie mi dane pomóc w tym i że będę mógł służyć swoim doświadczeniem w tym procesie. Teraz ostatnie pytanie, dodatkowe pytanie. Gdybyś mógł założyć czyjeś buty na jeden dzień, to kto by to był? Byłyby to 3 pary butów. Pierwsza para butów to są te buty, które założyłem dokładnie 11 lat temu, pierwsze klapki i przeżyłbym te 11 sezonów jeszcze raz, tak samo, albo i może mocniej. Tak, to są pierwsza para butów. Druga para butów to jest para butów jakiegoś Coast Guarda, niekoniecznie w Stanach. Gdzieś, gdzie osoby naprawdę ryzykują bardzo mocno życie, gdzieś, gdzie osoby skaczą z helikopterów. Chciałbym oddać skok. Tu nie będę
oryginalny, ale mi także, mi także towarzyszy wielki lęk wysokości i myślę, że jakbym musiał oddać skok, bo ktoś by tonął, to wtedy ten lęk odchodzi. I ja chcę poczuć to uczucie, tą adrenalinę, to zapomnienie tego strachu, gdzie nie patrzysz i po prostu działasz automatyzmem i chcesz kogoś uratować, to te buty bym chciał założyć. A trzecie buty, jakie chciałbym założyć, to korki piłkarskie, bo też miałem swoją przygodę i myślę, że stadion wypełniony polskimi kibicami z Mazurkiem Dąbrowskiego, z jakąś brameczką w 88 minucie przeciwko Niemcom, myślę, że to by był moment też pełen radości, adrenaliny, który chciałbym przeżyć. Myślę, że te 3 pary butów to byłoby to. Dziękujemy. To było ostatnie pytanie z serii 10 pytań ratowniczych. Z racji tego, że ten wywiad, to spotkanie kończy pewną erę w Twoim życiu, mianowicie żegnasz się ze Stanami Zjednoczonymi, z Myrtle Beach. Może jest jakieś przesłanie, które chciałbyś powiedzieć na sam koniec dla osób, które będą oglądały te wideo? Ja myślę, że tak, że bardzo chciałbym podziękować wszystkim, przede wszystkim wszystkim polskim ratownikom, którzy tu przybywali do Myrtle Beach za moich czasów, już mogę tak powiedzieć. Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę, że jesteśmy jednym z najbardziej szanowanych narodów tutaj ratowniczo, najbardziej ciężko pracujących tutaj i jestem z tego bardzo dumny. Jestem z tego bardzo dumny, że mogłem poznać wiele osobowości z całego naszego kraju, że mogłem zobaczyć, jak bardzo przyświeca im cel, czy to podróży, czy to odkrywania samego siebie, odkrywania nowych lądów. To wszystko, co tu mnie spotkało, spowodowało, że ja właśnie jestem takim człowiekiem. Dzięki właśnie w szczególności tym osobom, ale także innym nacjom, dzięki tym osobom z Czech, ze Słowacji, z Kolumbii. No, mógłbym wymieniać w nieskończoność, ile osób tu się przewinęło. Ja też zostałem wzbogacony jako osoba. Ja też zostałem powiedzmy błogosławiony tym, że mogłem ich poznać i zobaczyć ich kulturę, niekoniecznie podróżując do ich kraju. Także chciałbym bardzo zaprosić wszystkie odważne osoby na ten program, na program Work and Travel, aby mogli zmierzyć się z własnymi słabościami, aby mogli zobaczyć, co to oznacza praca na plaży w Stanach Zjednoczonych, żeby mogli odnaleźć siebie, mogli odnaleźć własne jakieś cele i realizować je poprzez właśnie pracę tutaj. Myślę, że tak, że praca codziennie ukształtowała mnie tutaj po 12 godzin. Ukształtowała mnie tutaj jako człowieka, który wie, że trzeba ciężko pracować, a takie właśnie momenty jak ten wywiad, jak pożegnanie z Wami tutaj na plaży, jak możliwość bycia ostatni sezon i powiedzenia wszystkim tym, którym szanuję, szczere dziękuję i uściśnięcie dłoni jak prawdziwy mężczyzna to powinien zrobić, to jest największa droga po 7 latach pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy. A z nami był ratownik wodny, członek USLA, społecznik oraz wiceprezes Baltic Rescue Team Robert Staroń. Dziękuję jeszcze raz bardzo.